Cześć! W tym filmiku zajmiemy się ociepleniem, obiciem boazerią na zewnątrz oraz starzeniem i impregnowaniem. Zbudujemy też tą wnękę, która jest tutaj na naszą elektrykę oraz rzeczy, które się tutaj znajdują. Zapraszam na film. Obijanie obudowy zaczynam od frontu. Tak jak widzicie, nie uzupełniam na razie tych wolnych przestrzeni wełną, dlatego że drzwi będą wycinane oddzielnie, a cała reszta będzie uzupełniona później. Te wszystkie boazeryjne deski są docinane tak, żeby pasowały kształtem do góry. Czyli tutaj pierwsza była dopasowana do muru łaty, którą tam macie, tą wystającą od dachu, a reszta była tak wpasowana, żeby później, jak będę robił podbitkę, zakryć tą boazerię, żeby nie było tam nigdzie żadnej szczeliny. Tutaj przykładam sobie boazerię. Musicie sobie wymierzyć dokładnie, gdzie są zamki. Tutaj, gdzie nawiercam teraz otwory pod szyldy, a dokładnie pod kwadrat, tak, żeby później można było zamontować bez problemu na drzwiach te szyldy i żeby wszystko pasowało. Rozmierzam sobie pozycję drzwi dokładnie i kręcę dwa rzędy otworów. Pierwszy rząd to jest rząd desek boazerii na drzwiach. Drugi rząd to jest rząd wkrętów już na belce poniżej drzwi, tak żeby nie stało się nic podczas wycinania drzwi. Czyli jak wytniemy drzwi, wszystko zostaje. Zarówno na górze, jak i na dole robimy dwa rzędy i dzięki temu mamy pewność, że wszystko zostanie na swoim miejscu. Ostatni kawałek boazerii, który tutaj właśnie montuję, wypada w ten sposób, że będę miał 10 mm zostawione na drzwiach, a reszta jest do wycięcia, dlatego muszę przykleić ten kawałek, żeby po odcięciu 10 mm się nie utrzyma, ono po prostu odpadnie, dlatego kleję po całości panel do reszty paneli. Trzeba pamiętać, żeby zaznaczyć sobie, w którym miejscu są zamki, żeby nie kręcić później wkrętów w te blachy, które służą do zamykania. Teraz ściskam i zostawiam tak właściwie na całą noc. Teraz mamy już montaż ocieplenia, czyli widzicie, góra została wycięta, czyli drzwi zostały wycięte, górne deseczki sobie zdemontowałem i teraz układam je jedna koło drugiej, tak jak były wcześniej, tylko że po prostu są skrócone. Dwa rzędy wkrętów, czyli dolny i górny. Tam widzieliście, była elektryka, ale to w innym odcinku, czyli oświetlenie wewnątrz. Teraz zajmuję się stroną przeciwległą do dymogeneratora, czyli strona prawa wędzarni. Tutaj też mamy dwie lampki, czyli właśnie widzicie jedną, drugą lampkę. Lampki montowałem w ten sposób, że frezowałem rowek w tych deskach i przepuszczałem kabel przez taki wyfrezowany rowek. Tu od strony dymogeneratora wstępnie montuję wszędzie wełnę, oprócz góry, gdzie będzie elektryka na razie. To, co widzicie, tutaj teraz upycham, to jest kabel od dolnej grzałki. On wychodzi właśnie w tym miejscu i tu mamy kabel poprowadzony bokiem do samej góry, tam gdzie będziemy mieć elektrykę. Tutaj jest już ściana tylna, czyli tam gdzie będzie komin. Przed chwilą było widać właśnie takie miejsce pogrubione, gdzie był wkręcony dodatkowy klocek, ale to będziecie widzieć, jak będę zaraz wiercił otwór pod ten komin, więc zabijam tutaj boazerią. Na dole jest włożony dystans, czyli tak jak stoi, wędzarnia stoi na tym dystansie właściwie, czyli 0 mam na dole, a później do góry już dopasowuję boazerię wyżej niż podbitka, czyli wyżej niż dolna krawędź krokwi. Po przymiarce na sucho przykręcamy boazerię w miejscach, w którym mamy wzmocnienia. W tym miejscu zajmuję się zrobieniem zabudowy wnęki na dymogenerator, wyjście z okapnika, elektrykę, czyli łata, dystanse i łata druga na zewnątrz wystarczą w zupełności. W tym miejscu wiercę otwór na komin.
czyli tak jak widzicie jest krokwa nośna, ale obok jest wstawiony jeszcze kawałek drewna, żeby poszerzyć to miejsce, żebym nie wiercił na samej krawędzi, czyli wiercę otwornicą, wyłamuję, wyrównuję otwór pod rurę, tak żeby mi pasowało. U mnie rura ma FI 50. Teraz zajmuję się tylną ścianą, tam właśnie gdzie był ten komin. Więc tak jak widzicie na dole jest baza dla paneli, a tutaj wszystkie panele są docinane już kształtem do tego, co napotkamy podczas kręcenia. Tam są pod samą górę, a z prawej strony dojdziemy aż na tą wnękę, którą zrobiliśmy pod elektrykę i dymogenerator. Teraz zajmiemy się opalaniem. Ja zacząłem od podbitki, ale to jest tylko przedsmak tego, co będziemy robić. I teraz powiem Wam, co jest ważne w tym procesie. Przede wszystkim użyłem palnika do flemowania papy, czyli zwykła butla 11 kg i do tego mały palnik o średnicy wewnętrznej 23 mm. Sposób prowadzenia palnika jest tutaj ważny, ponieważ tak jak widzicie, jadąc do góry, trzymam palnik tak, żeby płomień podgrzewał tak jakby miejsce, które będziecie za chwilę opalać. I teraz co chwilę widać podczas tego procesu takie jaśniejsze płomienie. I to nie jest spowodowane tym, że gaz gdzieś tam bardziej mi się wydziela, tylko po prostu to jest związane z boazerią. Bo jeżeli ta boazeria jest na wierzchu żywiczna, czyli żywica wypływa, to ona się po prostu pali. Czasami wychodzi w tym miejscu ciemniejsze pole, a czasami po prostu nie chce się to w ogóle dopalić. Musimy 2 razy przejechać. Oczywiście ważne jest, żeby robić jak najmniejsze paski, czyli ja boazerię, która miała szerokość 90 mm, robiłem czasami na 3 przejścia, czyli nie robimy szeroko, tylko wąsko i w miarę równo ruszamy, ponieważ jeżeli będziemy zwalniać, przyspieszać, to opalenie będzie nierównomierne. Po zakończeniu samego procesu opalania ważne jest, żeby przygotować powierzchnię do malowania, czyli w tym przypadku, kiedy jest to delikatne opalanie jak tutaj, wystarczy zwykła kawałek ścierki i wycieramy tą powierzchnię, strącając tak jakby luźne frakcje z powierzchni. Do impregnacji powierzchni już, teraz po opalaniu, użyłem impregnatu z woskiem jedynki w odcieniu dąb bielony. On nie zmienia koloru bardzo tej konstrukcji, tak jak tutaj już jest, tylko po prostu ją odrobinę przyciemnia. Tutaj widzicie ścianę, która jest niepomalowana, a ta wnęka, która jest po prawej stronie, już jest pomalowana, czyli taka bardziej jakby równomiernie brązowy kolor się robi w tym momencie. Nakładałem 2 warstwy preparatu w odstępach właściwie jednego dnia, ponieważ tutaj było chłodno i on nie wysychał zbyt dobrze, więc bardzo długo był taki lekko klejący. Finalny efekt tego malowania jest taki, że deska dotyku jest po prostu zwykłą deską i nie jest ani świecąca, ani nie jest klejąca, czyli została po prostu tak jak była, nie brudzi, ale posiada jakąś odporność na te warunki atmosferyczne typu woda, na pewno kurz. Oczywiście pewnie jak i inne preparaty tego typu, które nie zostawiałem żadnej warstwy, pewnie trzeba będzie to odnowić za kilka lat. Z 5-litrowej puszki, którą miałem, poszła mi połowa na 2 malowania, więc dosyć wydajnie ten impregnat potrafi kryć. To są narożniki chyba 25 na 25, docinane pod kątem, dobijane były takerem z gwoździami wewnątrz, a młoteczkiem tylko chowałem te łebki, które nie do końca chciały zawsze wejść. Kółka są kółkami z Lidla za parę groszy, więc nie wiem jak się sprawdzą, nie daję gwarancji, zobaczymy. Po jakimś czasie ewentualnie wymienię je na coś poważniejszego. One mają wysokość 150 mm samo koło. Chodziło o to, żeby była duża średnica, dzięki czemu będzie łatwiej się przemieszczała po trudnym podłożu. Teraz w jaki sposób wymyśliłem sobie komin? Otóż to będzie rura, która wchodzi do wędzarni. Gdzieś w tym miejscu będzie wchodziła do wędzarni. Tu jest ściana i wystający dach w tym miejscu. Czyli tu będzie obejma hydrauliczna, która będzie ją trzymała tę rurę. Ta rura musi być delikatnie ze spadkiem
do tego narożnika. Chodzi o to, że kiedy kondensat się zbierze tutaj, to się ochłodzi dym i ta para się skropli, to w tym miejscu musi się zebrać, bo tu będzie wspawana ta rurka na samym rogu i ona będzie sobie wystawała z tego. I teraz możliwe, że ją zagnę. Jak już będę znał odległość narożnika od ściany, to sobie ją zagnę, tak wyprofiluję, żeby była przy samej ścianie, żebym mógł postawić jakieś wiadro lub doprowadzić do tego wiadra, z którego będzie korzystał okapnik na dole na tłuszczu. Dzięki temu będę miał w jednym wiadrze wszystko. Tu możliwe, że jakiegoś węża się podłączy i po ściance się doprowadzi do tego wiadraka na dole. Także wiercę dziurę na tą rurkę i spawamy to wszystko teraz. To z tym i rureczkę razem. Komin pospawany, więc zostało go tylko przymocować. Mamy tutaj obejmę hydrauliczną o średnicy 2 cale. Pasuje idealnie, więc montuję rurkę w taki sposób, że ten spadek jest już do tej krótkiej rureczki na dole, dzięki czemu te skropliny nie będą się zbierały, a góra rury jest niżej niż szczyt dachu. W tej chwili mamy tutaj przesłonę do tej rury, która będzie zamontowana w środku, czyli kontrola nad przepływem spalin wewnątrz. Cięgno do operowania tą przesłoną będzie znajdowało się w miejscu, gdzie jest elektryka. Tutaj w środku wychodzi już teraz pręcik zaostrzony. Wstępnie mocuję sobie tą przesłonę i tym prętem nabijam sobie punkt, w którym muszę wywiercić otwór, tak żeby tego pręta wbić do środka. Czyli wiercę otwór troszkę mniejszy niż jest pręt. Ja użyłem pręta 2,4 mm. Teraz sprawdzam, czy wszystko działa. Przykręcam obudowę mojej przesłony do ramy wędzarni i testujemy działanie. Zasłania, zasłania. A z tej strony widzicie właśnie tak to wygląda, czyli jest pręt z podkładką, która służy jako cięgno, czyli otwieram i zamykam sobie na zewnątrz przesłonę. Teraz Wam pokażę jeszcze, jak tutaj została zbudowana ta wnęka na elektrykę. Tamta belka z tyłu to jest ściana, czyli standardowo to, co widzieliście, czyli ściana ta boczna, gdzie ma dymogenerator. No i tutaj dokręciłem ten wyżynek, który został mi z belki tej przy drzwiach. Taki kawałek. Dokręciłem go, czyli zrobiłem taką półkę, a tu zbudowałem konstrukcję z jakichś deseczek, płat, żeby było oparcie dla reszty, czyli tak jakby dla elektryki. Bo elektryka to są te krótkie listeweczki. Więc w ten sposób jest zrobiona tutaj ta rama pod elektrykę. To tak jak widzieliście, czyli łata, przekątne w tym kierunku, no i ubite boazerią. Więc tak to wyglądało. W tej chwili mamy, powiedzmy, już wszystko na temat naszego rdzenia, czyli obudowy. Zapraszam na kolejną część, gdzie będziemy mówić o dachu, o jak ten dach jest wykonany, więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Dzięki temu na pewno pojawi Wam się informacja, że ten filmik jest już dostępny. Dzięki za oglądanie dzisiaj. Cześć!